Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Teraz krótka relacja z tego, co można było znaleźć na targu Staroci, a później, co mnie udało się zdobyć na targu Staroci. Zapraszam. Ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala. Sobie przeglądam kartonowe królestwo i zobaczcie, co leżało na winylu. To niestety nie ma ich w środku. No ale znaleźć coś takiego to byłby sztos. To jeszcze nawet chyba jest wkładka od tej płyty. No ale kurczę, płyty nie ma. Szkoda ogromna. Pasuje, jest za szeroko. Jak to mówią, szczęśliwi czasu nie liczą. Nie liczę. Liczysz? No, z takim zegarkiem bym liczył. Gazownik tak samo. Cały karton singli. Co tu mamy? Oszczędności Moniki na realizację marzeń. Proszę? O, jakiś VHS, ale po francusku. Chyba jakieś mieszkanie francuskie. Kolejny film. Wersja francuska. Zobacz, ile winyli. Pilocik. CD-ki. Zaraz ktoś mnie ochrzani, że nie szanuję kogoś z rzeczy, bo przerzucam. No ale chcę wam pokazać jak najwięcej, co jest. Coś tam spadło mi już. Takie cuda. O, słoniaczek. Kolejny słoniaczek, trzeci. Naturalne kamery. Czwarty. Uwaga, krowy. Płyty. Proszę bardzo, jakie sprzęty. O, proporczyki. Zobacz, jakie proporczyki sprawowe. Kurczę. A ja przejdę na płyty. Zobaczcie, co tu jest. Tak są powrzucane, ale czasami można coś znaleźć. Leszek Długosz. O, Leszek Długosz. Dzisiaj nic u pana nie ma. Kiedyś tutaj parę fajnych już trafiłem, ale to zobacz, dziennikarze pionierzy są. Gazeta. Szkiełko, szkiełko, szkiełko.
kurczę, co to jest? Po 200 zł. Reprezentacja? Może ktoś z widzów podpowie, co to jest. 50 zł tylko. Działają. Marszałek Piłsudski. Zobacz, jaki ładny. Idziemy zapytać, ile kosztuje? Ile pan ceni? Ale to ja tyle nie daję. Proszę szybko. Dzień dobry. Ale bierz od pana. W jakiej cenie marszałek? Stówka. Tyle, że chcesz tak. Nie bierzemy. Proszę bardzo. Ale za 5 też bierze tego. Pani ma trochę płyt, ale ceny, jak widzicie, Bartle 150, Cream 80. Rewelacji z cenami nie ma. Witam. Czołem. I co tego? Zobacz. Dzierżyński, fuj. Okropieństwo. Lekarz weterynarny. Szkoda, że nie Blues Brothers. Zegarków dzisiaj nie wysyp. Ale ceny jak kolega. To jest dzisiaj do towaru. Uwielbiam targi staroci, bo zawsze kiedy tam jadę, nie spodziewam się tego, co mogę kupić. No i zawsze wracam z czymś innym niż sobie zaplanowałem. Generalnie już podjąłem decyzję wiele lat temu, że jak jeżdżę na targi staroci, to nie planuję, co uda mi się zdobyć. Chociaż jeszcze czasami zdarza się tak, że coś sobie wymyśliłem albo mi się przyśniło. No i ciach, jestem i to trafiam. Jak było tym razem, no już za chwilę Wam pokazuję, co udało mi się zdobyć. Seria płyt, uwaga, po 10 zł. 10 zł od sztuki zapłaciłem. Część z tych płyt już posiadam, ale w dużo gorszych stanach, więc no tutaj po prostu sugerując się tą niską kwotą 10 zł, po prostu tak zwana podmianka, wymiana będzie na półkach. Tego nie miałem akurat. Echa Ojczyzny, wiązanka popularnych pieśni ludowych i żołnierskich, numer XL0204, czyli 204 numer, dość niski numer, niby mono, ale tutaj zaznaczone jest znaczek hi-fi. Co się na tej płycie znajduje? Między innymi Hejnał Zwierzy Mariackiej w Krakowie, Góralu czy Cinieżal. Okładka wydaje mi się, jak i całe to wydawnictwo, że to są dziś pewnie lata 60. Powiem szczerze, nie sprawdzałem jeszcze na Discogsie ani w innych źródłach, który to może być rok wydania, ale no, sugeruje się wyglądem, jakością opakowania chociażby, no i labelem tej płyty, że to mogą być lata 60. Jak ktoś wie, no to dajcie znać, nie będę musiał już szukać. Kolejna rzecz. No i tutaj też taka krótka, mała dygresja, dlaczego zdecydowałem się oprócz tych stanów gorszych, które posiadam, kupić w Stanach płyty lepsze z klasyki polskiej, żeby je podmienić. Między innymi dlatego, że to są mono, ale w tych wersjach hi-fi stereo już. No i tutaj do podklejenia, jak widzieliście, przez moment płytka wypada, ale na gatefoldzie cała jesteś w skowronkach i oczywiście skaldowie
Bardzo fajne wydawnictwo. O, płytka wypada, trzeba to podkleić. Płyta też nie ma koperty, więc i też nie była myta. Zresztą żadna z tych płyt nie była myta, nie miałem na to jeszcze czasu, więc spokojnie czeka je kąpiel, no i wówczas też zajmę się okładkami, no i oczywiście koperty wewnętrzne. Każda z tych płyt dostanie. No i kto nie subskrybuje, teraz jest ten moment, żeby nacisnąć subskrybuj, dzwoneczek, żeby żaden film Cię nie ominął. A mnie atakuje mucha, która się przebudziła. Niebywałe, ta mucha jest z nami od kilku dni. Obudziła się, gdzieś tu się u nas w mieszkaniu przechowała i żyje, niech sobie żyje. Mucha, która nie chce spać. No to co? Też właśnie w takim wydaniu. O, ale tu już jest naklejka z napisem stereo. Złota naklejka, złota. Tak, więc to już jest też fajniejsze wydanie. Ciekawsze, na gatefoldzie oczywiście. Wydanie bardziej poszukiwane niż stereo klasyczne, później wydawane. Niektórzy mówią, że to są tak zwane first pressy stereo, takie wersje testowe, płyt, które wychodziły pomiędzy epoką mono a wprowadzeniem już na stałe stereo. Są specjaliści od tego, więc śledźcie ich kanały. Recydywa z Pol Jazzu, zadychę. Wydaje mi się, że kiedyś już tą płytę gdzieś trafiłem i ona gdzieś u mnie jest albo na półkach, albo gdzieś odłożona w pudełkach, ale muszę sprawdzić. No ale zadychę, moi drodzy, no 10 zł, co to za kwota dzisiaj, to czasami nawet kawy się nie kupi na stacji. Na stacji to na pewno się nie kupi kawy. I dalej szarża z płytami zadychę. Czerwono-czarni. Tutaj niestety, moi drodzy, okładka jest trochę popisana przez byłego właściciela albo dziecko, no ale płyta w bardzo fajnym stanie. No też jak wspominałem przy wcześniejszych płytach nie ma chociażby koperty wewnętrznej, ona dostanie ją, więc spoko. Myślę, że zagości na gramofonie teraz w te jesienne, zimowe dni. Kolejna płyta zadychę to są Skaldowie, no i też oczywiście seria XL, no ale już napis Hi-Fi. No i oczywiście też nie posiada koperty wewnętrznej, no te koperty będą, płyty będą też umyte. I w tym całym pakiecie zadychę, od sztuki oczywiście, od sztuki, jedna płyta zagraniczna, zachodnia, moi drodzy, 80 rok, niemieckie wydanie, Alarm Parsons Project, w stanie po prostu idealnym, więc zadyszkę kto by nie wziął. Proszę bardzo, pięknie się prezentuje. Jak wspominałem, dyszka, żadna kwota. Wydanie niemieckie, tłoczenie niemieckie, ale wydaje mi się, że tutaj jest napisane, jest cena 65 KR, czyli to były korony, nie wiem czy to duńskie, czy szwedzkie, może norweskie. Nie wiem, u kogo ta płyta była wcześniej. Czasami mnie zastanawia właśnie, jak się kupuje na rynku wtórnym płyty winylowe, co ta płyta wcześniej przeżyła, u kogo była, kto jej słuchał. No jakaś taka moja ciekawość, co z taką płytą mogło się dziać. No ale dobra, przechodzimy dalej. Za chwilę kolejny pakiet ciekawych płyt. Oczywiście przypominam o mojej audycji we wtorki w Radiu Bemowo. Od 16 do 18 gram tylko właśnie z takich dużych krążków. Zdarzył się kiedyś epizod, że zagraliśmy z pocztówek, gdzieś tam z singli, ale raczej preferuję duże 12, więc zapraszam na audycję. Tych płyt wyjątkowo dużo przywiozłem dziś, więc żeby się nie pomylić, to policzę jeszcze na sztuki. Tu było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 było tych podyszek. No i przechodzimy do tych, za które zapłaciłem więcej, ale uwaga, za jedną tylko zapłaciłem 60 zł, reszta jest po prostu po 5 dych. No to też takie było dobre trafienie.
Nie u jednego sprzedawcy, ale trochę musiałem się nachodzić, gdzieś tam poszperać, trochę ponegocjować. No na tym też polega targ staroci, że cena wyjściowa to nie jest cena, za którą należy zapłacić, tylko należy się też targować. Cała nazwa, targ staroci, targowanie. Jedna z ciekawszych płyt chyba na tym wyjeździe. Może dla mnie, ale dla kogoś, kto ogląda z Was, będzie coś innego, więc dajcie znać w komentarzu, która z tych płyt, albo które z tych płyt są według Was najciekawsze też w aspekcie cen. Czyli te, co po dychu, czy te, co po 50 zł, plus jedna droższa oczywiście. Ale nie, będą jeszcze dodatkowe płyty, bonusy. A więc tym bardziej oglądajcie do końca. 5 dyszek, Judas Priest. Moi drodzy, nie miałem tej płyty, to jest 81 rok, wydanie holenderskie, stan naprawdę też niezły, zachowana, koperta, klasyczny CBS, płyta naprawdę w super stanie, też do umycia oczywiście. I myślę, że też tutaj taka koperta statyczna, dodatkowa, foliowa trafi, bo szkoda po prostu tych Judasów. Ta płyta ma 44 lata, no moi drodzy, wow, tak. To jest piękne w płycie winylowej, że ma 40-50 lat i to jeszcze pięknie gra. Co dalej? Yellow, moi drodzy, na Vertigo, 83 rok, wydanie niemieckie. Już Wam pokazuję, jak się prezentuje w środku. Tutaj nie mam pewności, też nie sprawdzałem, czy powinna być oryginalna koperta, ale chyba tak, bo mam jakieś poprzednie płyty i późniejsze Yellow. I tam były, pamiętam, zawsze takie koperty dedykowane, a tutaj jej nie ma. Nie wiem, czy widać. Widać, na dole jest taki mały znaczek Vertigo. Płyta też w stanie fantastycznym, tylko należy ją umyć. Zauważyłem ostatnio, że tak jak płyty są na przykład w super stanach, tak okładki są trochę gorsze. No ale coś za coś, moi drodzy. Nigdy nie było, żeby wszystko było perfekcyjne, aczkolwiek często się też tak zdarzyło. Yellow pokazałem. Ok. No to teraz płyta, którą posiadam. Lombard Live. Tutaj okładka naprawdę w słabym stanie. Ale ja okładkę mam w doskonałym stanie, a płytę w dużo, dużo gorszym stanie niż ta, która tutaj jest. Ale najważniejsze, co ta płyta posiada, a ja tego nie miałem, moi drodzy, w tym moim wydaniu, czyli oryginalny, zachowany, w całkiem niezłym stanie plakat. Więc to już jest naprawdę coś rzadko spotykanego, bo zazwyczaj te inserty, szczególnie z polskich płyt, to albo gdzieś lądowały na ścianach, albo na jakichś makatkach, albo po prostu nie zachowały się do dzisiejszych czasów. Więc będzie na podmiankę. Po prostu tutaj sobie podmienię. Plakacik zachowam, płytę zachowam, a zamienię z okładką. Najdroższa płyta z tego wyjazdu 60 zł. Ani złotówki nie chciał Pan się utargować, ale stwierdziłem, że w tak idealnym stanie zarówno okładka, jak i płyta jest, szara maść Lombardu, że nie ma co tutaj o dychę czy o 15 zł się targować, a brać. A jeszcze jak zobaczyłem stan tej płyty, który jest naprawdę doskonały, mam wrażenie, że jakby ta płyta nigdy w ogóle nie trafiła pod igłę na gramofonie, tak jeszcze w środku też to mnie skłoniło już, żeby nabyć tę płytę. To jest oryginalny, zachowany insert ze zdjęciami i z tekstami. No też rzecz, którą się coraz rzadziej, tak jak wspominałem przy poprzedniej płycie Lombardu, to są rzeczy, które coraz rzadziej można trafić, a kiedy taka płyta jest kompletna, no to też buduje to jej wartość, ale też nie tylko wartość cenową, ale też kolekcjonerską. No dobra, co tam mamy dalej? Tu mi się trafiło naprawdę za 5 dyszek coś ciekawego, bo TSA i moi drodzy 87 rok, rock and roll, ale stan po prostu igła. Igła.
Już Wam pokazuję. Stan igła. Do umycia tylko. No po prostu ktoś miał TSA i nie słuchał. Do kogo to trafiło? Nie wiem. Dlatego tak interesują mnie czasami historie tych płyt, że ktoś na przykład miał płytę sztos, tak zwany w slangu młodzieżowym. I tą płytę dzisiaj się kupuje po 30-40 latach i ona jest po prostu jakby ze sklepu, jakby z półki była dopiero, z tłoczni wyjechała. Niebywałe. I z tego pakietu po 5 dyszek, coś z nowszych rzeczy to Ania Dąbrowska. Nie wiem, czy to jest wydanie, które kiedyś tam było w Biedronce. Nie orientuję się. Jak ktoś wie, niech napisze w komentarz. Płyta też w doskonałym stanie. Zdecydowanie cięższa niż te poprzednie, czyli takie lepsze chyba wydanie. Albo tak była tłoczona po prostu. Ale żeby Anię Dąbrowską trafić, no to tutaj dla mnie było zaskoczenie, bo zazwyczaj się epoki trafia, a tutaj coś po prostu nowego. Oczywiście teraz, korzystając z okazji, to pozdrawiam moich widzów. Mariana, tradycyjnie. Marian, pozdrawiam Cię. Pozdrawiam Pana, którego imienia nie pamiętam, który mnie zaczepił. Jeszcze paru tam widzów. Powiem Wam szczerze, bardzo Wam dziękuję, że oglądacie mój kanał. Spotykam się z wieloma takimi okazami sympatii, jak jestem gdzieś na targach staroci. Nawet mi to nie przeszkadza, że patrzycie mi na ręce, czego ja tam szukam, ale spoko. Do przeżycia. No i oczywiście przypominam jeszcze o subskrypcjach, komentowaniu, dzwoneczkach, łapkach w górę, żeby kanał się rozwijał, bo całkiem fajnie to idzie. Zaczynałem od zera, a teraz dzięki Wam ten kanał naprawdę nieźle już hula. Przechodzimy zaraz do kolejnych rzeczy. Taka mała niespodzianka, ponieważ też otrzymałem prezent od jednego z widzów, od Huberta. Pozdrawiam Cię, Hubert, serdecznie. Akurat w czasie był festiwal chopinowski, a ja dostałem od Huberta właśnie płytę taką z Chopinem. Janusz Olejniczak na fortepianie. Stan idealny, po prostu płyta niegrana. Dziękuję Ci, Hubert. Nie miałem tej płyty w swojej kolekcji, wydanie wifonowe. Nie miałem tej płyty w kolekcji, a teraz ją dzięki Tobie mam. Więc nie spodziewałem się, że na targu staroci spotkam kogoś z Was, kto mi jeszcze w prezencie da płytę winylową, licząc na to, że mnie spotka. No ale można i tak. Bardzo się cieszę. O, ta płyta jeszcze w środku ma takie inserciki. Jest zachowana też kompletnie. Nie, to nie są inserciki. To jest koperta. Ok, to się tutaj wykrzaczyłem trochę. Zaraz się pojawi hejt. Nic nie wiesz, nie znasz się. No cóż, nie można się na wszystkim znać. Tym bardziej, że nagrywam to bardzo dziś spontanicznie. Praktycznie jak każdy odcinek. Dobra. Uda się? Uda się włożyć? Uda się. Dobra, no to w takim razie pan Fryderyk trafia tutaj na miejsce honorowe, na chociaż czas trwania końcówki tego odcinka. Ja nie zbieram singli. Rzadko bardzo zbieram single, ale jak już coś znajdę, co przykuwa moją uwagę, no to nie zastanawiam się, tylko biorę, oczywiście spoglądając na stan. No a tym bardziej, że ceny tych singli to są jeszcze naprawdę czasami bardzo śmieszne, bo maksymalnie to gdzieś tam można 5 zapłacić, a teraz kupiłem po złotówce 3 sztuki, które Wam chciałem pokazać i powiedzieć, dlaczego je kupiłem. Pierwszy raz widziałem coś takiego, Polish Folk Songs, zespół ludowy Szczęśliwa 13. Numer też dość niski, bo N614. Okładka też taka wyglądająca gdzieś na lata 60. No i kompletne, tak? Wydanie, bo jest i płyta, no ale też jest zachowana oryginalna właśnie okładka, co już nie zdarza się zbyt często po prostu, więc tutaj sobie tego singielka na razie odłożę. Kolejna płyta, też singiel, 7, to jest Folk Music from Poland i tutaj też zachowana, jak widzicie, oryginalna okładka. Płyta tak sobie wyciągnę. O, Muza. Polskie nagrania Muza. Czerwony label.
I numer też dość niski, bo to jest, moi drodzy, numer NP09. Zaznaczone obroty 45, ale pod tym mały napis. Tutaj mamy tak, hi-fi. I co jest ciekawe, że to jest z tyłu właśnie anglojęzyczna wersja albo francuskojęzyczna. Dwujęzyczna wersje są, tak napisane tytułów, plus oczywiście polskie. Szczerze, nie śledziłem jeszcze historii tego wydawnictwa. Może ktoś ma, to szybciej napisze w komentarzu, niż ja będę szukał w internecie. I tutaj oczywiście orzeł się nie zgadza, bo jest to hymn państwowy. Dlaczego to kupiłem? Moi drodzy, tak to wygląda. Dlaczego to kupiłem? Zaraz Wam powiem. Dlatego, że jest to płyta okolicznościowa, wydana przez Polski Komitet Olimpijski. Nie wiem, który to mógł być rok. Też to jest do sprawdzenia, ale to już jest też trochę taki, może można powiedzieć, eksponat historyczny, jeśli chodzi o nośniki płyt winylowych, czy nośniki audio, bo te okolicznościówki są dość rzadko spotykane, no i są też poszukiwane przez kolekcjonerów. Ja akurat nie zbieram singli, jak wspominałem, ale no cóż, zostawić za złotówkę szkoda było. Trochę takim zbieraczem jestem też momentami, ale szkoda mi trochę też takich rzeczy zostawiać, szczególnie kiedy one po prostu nie kosztują żadnych takich znaczących kwot, tylko symboliczna złotówka, więc lepiej to kupić i zachować dla potomnych, niż ma to gdzieś trafić do utylizacji albo zostać zniszczone. No to kawał też polskiej naszej historii, więc tym bardziej warto takie rzeczy, jak się trafi, zabierać ze sobą i je przechowywać. Może komuś kiedyś się przydadzą, to je chętnie gdzieś przekażę, czy to jakiegoś muzeum, czy na jakąś wystawę. Niech leży. Źle mu tu nie będzie temu singlowi, więc moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Muszę Wam pomachać na koniec, bo to już jest też taka tradycja.